Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego rok 25 będzie weryfikującym dla Lewisa Hamiltona. It's a lot to school. Love you, brother. Pierwszym takim argumentem, dlaczego tak właśnie może być, jest to, że rok 25 jest na rok przed dużą zmianą przepisów. A co za tym idzie, na następny sezon zespoły będą jakby kierować całą swoją uwagę w większości, no i w większości też swoje fundusze. Co za tym idzie, stawka w tym roku powinna być równa jak nigdy, a już zeszły sezon pokazał nam to, że ta rywalizacja jest naprawdę na dużym poziomie. Jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, zespoły będą chciały się raczej koncentrować na przyszłości, na tym, co będzie w przyszłym roku, gdyż jeżeli odkryją coś genialnego, jak mówi nawet New Way, jeżeli zespoły odkryją coś genialnego, może to spowodować dominację na kolejne sezony, kolejne lata, być może nawet do zmiany kolejnych przepisów. Ferrari zapowiada, że bolid przyszłoroczny jednak nie będzie z ich strony odpuszczony. Co za tym idzie, mówią, że większość części zostanie zmieniona i ich bolid będzie naprawdę konkurencyjny. Tak więc, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty, biorąc pod uwagę, że stawka powinna być bliżej siebie, to, że bolidy powinny być porównywalne, to, że osiągi ich powinny być porównywalne, powoduje to, że Lewis, jeżeli faktycznie jego bolid będzie dorównywał McLarenowi, czy chociażby Red Bullowi, no to jego umiejętności powinny wyjść na wierzch i te argumenty jego przeciwników, którzy mówili, że Lewis wygrywał swoje wszystkie mistrzostwa tylko i wyłącznie dlatego, bądź większość tych mistrzostw, tylko i wyłącznie dlatego, że to Mercedes dominował, że to była przewaga technologiczna, to tak naprawdę te ich argumenty okażą się nietrafne. Bądź jeżeli Ferrari dowiezie naprawdę dobry bolid, no to no i Lewis będzie przegrywał, no to okaże się, że być może mieli rację. To właśnie był ten argument z zeszłego roku, ponieważ no, nie wiadomo jakim do końca bolidem w zeszłym roku dysponował Lewis Hamilton, ale większość kwalifikacji jednak przegrywał z George'em Russellem. No i tutaj powstaje pytanie, czy przegrywał te kwalifikacje, bo jest już gorszym kierowcą, bo już nie dowozi tak dobrze, czy dlatego, że Mercedes wiedział, że za rok Lewis przechodzi do Ferrari, więc wszystkie swoje siły kierowali na George'a Russella i to go wspierali. Ale nawet jeżeli by tak było, to podczas wyścigów Lewis dalej przyjeżdżał wyżej, dowoził samochód do mety, wygrał nawet 2 wyścigi, bodajże, jeżeli nie 3. Na pewno wygrał w Belgii i na Silverstone, tak, w domowym wyścigu. Także jak widać, nawet jeżeli w kwalifikacjach nie dowoził, mogło to też być spowodowane, że te 2 auta były różnie rozwijane, różne ustawienia, tak? Na przykład Lewis mógł bardziej używać ustawień pod wyścig, George mógł bardziej stawiać na ustawienia pod kwalifikacje, bo to też się czasami troszeczkę różni. Także no nie do końca było wiadomo w zeszłym sezonie, jak to się działo, dlaczego tak było. W tym sezonie już takich wątpliwości raczej nie będzie. Raczej ten bolid powinien być równy, raczej stawka powinna być bardziej zbita. Chociaż też wydaje mi się, że reszta zespołów, takich jak McLaren czy Red Bull, też nie odpuszczą do końca tego sezonu i będą chcieli raczej powalczyć. A co za tym idzie? No, może mieć ciekawy sezon, a Lewis nie będzie mógł mówić, że miał wtedy gorszy bolid. Co może pójść potencjalnie nie tak w tym sezonie, z czym Lewis może mieć największe trudności po przejściu do nowego zespołu? Jest kilka takich kwestii. Pierwszą z nich jest przystosowanie się do nowego auta. Lewis od kilkunastu lat jeździł cały czas w tym samym bolidzie. To nie jest coś w stylu przesiąść się z
Toyoty Yaris na Peugeota 206, że są małe różnice, więc jest wszystko ogólnie spoko. Tylko chodzi o to, że tutaj się jeździ samochodami, które osiągają 350 km na godzinę. Nawet najmniejsze szczegóły, ułożenie kierowcy, coś nie tak będzie leżeć. Pedał, na który Lewis skarżył się ostatnio we Fiorano. Wszystkie te rzeczy mówią, że nie może być tak, może nie być tak do końca łatwo mu przystosować się do nowego samochodu. Też inna aerodynamika. Lewis, gdy wsiadł do tego samochodu z 2023 roku, no nie było to tak kolorowo. Były też co prawda niesprzyjające warunki. Dzisiaj dokładnie jak to nagrywam, to prawdopodobnie Lewis siedzi w tym momencie w Barcelonie w bolidzie i wykręca kółka. No ale skupiając się na Fiorano, to co wiemy, to pogoda nie sprzyjała do końca. Ten bolid był sprzed roku tak naprawdę, więc to mogły być takie czynniki. No ale jednak Lewis, gdy wsiadł do tego auta, to zdarzało mu się blokować koła, nie pokonywać tego w jak najlepszy sposób. Co za tym idzie, no to przystosowanie może nie być aż takie proste. Dzisiaj do Barcelony powinien przyjechać bolid już z pewnymi modyfikacjami, które powinny ułatwić Lewisowi przystosowanie się do tego nowego auta. Ale no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak naprawdę na tym poziomie każdy szczegół gra rolę i każdy szczegół może powodować, że ta dycha, czy nawet dziesiąta czy setna sekundy będzie do tyłu, a to może zdecydować o mistrzostwie bądź nie. Druga rzecz to jest przegrywanie kwalifikacji przez Lewisa Hamiltona. Może tak być, że Lewis będzie przegrywał kwalifikacje za kwalifikacjami z Leclerciem. Wątpię, żeby tutaj była jakiś rozstrzał pomiędzy samochodami. Wątpię, żeby tutaj była jakaś przewaga części czy czegoś takiego. W zeszłym sezonie Lewis wszystkie praktycznie swoje kwalifikacje przegrał. Mówię praktycznie, bo tam chyba było 18-6, coś koło tego. A zupełnie odwrotna sytuacja była w Ferrari, gdzie to Leclerc wygrał praktycznie wszystkie swoje pojedynki. Co za tym idzie, może się okazać, że Leclerc po prostu będzie lepiej dowoził te kwalifikacje, a to będzie budziło pewne wątpliwości co do formy Lewisa Hamiltona, jak to było w zeszłym sezonie zresztą. Chociaż te wyścigi później mu pomagały. Jednak włoska prasa może tego tak nie odczytać, może każdy szczegół gdzieś tam roztrząsać, no i widzę tutaj pewne problemy, które mogą z tego wynikać. Kolejnym aspektem jest wiek. Wielu byłych kierowców, wiele mediów porusza ten temat odnośnie Lewisa Hamiltona. Jednak ma on już 40 lat i raczej pewnych rzeczy się nie oszuka. Jakiś czas reakcji pewnie, czy też aspekty fizyczne, no mogą tutaj nie pomagać. Każdy różnie reaguje na wiek, każdy różnie reaguje podczas starzenia się. Chociaż wiadomo, rok to nie jest aż tak dużo, ale jednak może mieć znaczenie. Lewis ma już 40 lat. Co prawda mamy w stawce jeszcze Alonso, który ma 43 lata. No i dalej jeździ, dalej dowozi, dalej ludzie go kochają i wszystko jest okej. Ale jednak można też zwracać uwagę na to i niektórzy to podnoszą, już też są jakieś dziwne plotki, dziwne rozmowy, żeby gdzieś tam w tym Astonie pewną zmianę podjąć odnośnie i syna właściciela i zarówno odnośnie Alonso. I mówi się, że ten przyszły sezon ma być, w sensie 26, ma być już na pewno ostatnim w karierze Alonso. Chociaż no, dalej nie wiadomo, czy na pewno w tym samochodzie i czy w ogóle to się uda. No, to pewnie zależeć będzie od wyników, ale to jest powiedzmy, że temat na inną rozmowę. W każdym razie tutaj może być pewien problem i każde niepowodzenie Lewisa, każde kolejne przegrane kwalifikacje mogą nasilać tą krytykę i to zwracanie uwagi na wiek Lewisa. Ostatnim istotnym aspektem po tym przejściu, z którym Lewis może mieć problemy, to są włoskie media.
Włoskie media jednak należą do takich dość brutalnych, dość takich wywołujących presję na sportowcach. Porównałbym to trochę do tego, co się dzieje wokół piłki nożnej w Hiszpanii. Roztrząsanie każdych szczegółów, ktoś coś usłyszał, ktoś coś sobie dopowiedział. No i wszystkie takie szczegóły są roztrząsane, są wyłaniane, są rozkładane na części pierwsze, nawet jak z tym zdjęciem Lewisa Hamiltona na tle siedziby Ferrari, no to tam też było dużo teorii spiskowych, dużo jakichś dziwnych dopowiedzeń, co tam jest z tym zdjęciem, jakieś przekazy podprogowe. No i wiadomo, to są raczej takie pozytywne, takie dość fajne, też kibice są naprawdę emocjonalni, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie mu szło, to będzie w zupełnie drugą stronę. Nawet w ostatnich dniach taki szum wywołało przejście Lewisa Hamiltona do Ferrari, że Ferrari musiało gdzieś umieszczać wpisy i zdjęcia i przypominać, że ten drugi kierowca też jest z nami, też istnieje i też patrzcie, że on tu jest. Ale na przykład na Instagramie bodajże chyba 9 kolejnych zdjęć było samych Lewisa Hamiltona. No co jest dość wymowne, że ludzie tym żyją i ludzie to sprzedają, co no, nie jest dziwne, ale gdy będzie szło źle, no to się odwróci w drugą stronę, a Lewis z kolei do tej pory no raczej nie miał do czynienia z taką nieprzyjemną prasą względem niego. No, być może będzie wszystko wspaniale, ale tego jeszcze nie wiemy. I tutaj widzę jedno z takich wyzwań, które mogą czekać na Lewisa Hamiltona. I tak naprawdę teraz chciałbym mówić 3 scenariusze, które widzę, jak może się ten sezon rozwinąć dla Lewisa i dla całego Ferrari. Tak więc pierwszy scenariusz, nazwijmy go idealnym dla Lewisa Hamiltona, to znaczy Lewis dowozi, jeździ wspaniale, przystosował się do bolidu. Bolid jest też super pod niego zbudowany, albo przynajmniej na takim poziomie, który może walczyć z McLarenem i z Red Bullem. Okazuje się, że Lewis potwierdza swoje umiejętności, zostaje mistrzem świata. Być może nawet wtedy kończy karierę, chociaż wątpię, bo ma kontrakt na 2 lata. No ale to byłoby wspaniałe zakończenie kariery też z drugiej strony. No i co, zdobyła to mistrzostwo. Mistrzostwo wraca po, nie wiem, chyba 13 czy 14 latach do Ferrari. To jest piękne zakończenie. Na świecie panuje pokój, wszyscy mówią dzień dobry i do widzenia. No i to jest ten scenariusz idealny. Wątpię, żeby on się wydarzył. Teraz przejdziemy do scenariusza drugiego. No i to jest taki scenariusz średni. Okazuje się, że samochód Ferrari nie jest aż tak idealny, bądź Lewis jest... Ciężko mu idzie przystosowanie się po prostu do tego bolidu. Wyniki są średnie, to znaczy Lewis kończy w kwalifikacjach, przegrywa z Leclerciem powiedzmy, ale w wyścigach dowozi tak jak to było w zeszłym sezonie w Mercedesie, czyli dojeżdża powiedzmy między 3. a 6. miejscem. Gdzieś na tych miejscach kończy sezon. W pewnym momencie Ferrari pewnie orientuje się, że to nie ma sensu inwestować w ten sezon. No i są to wzbudzane nadzieje na przyszły sezon i wszyscy zaczynają się skupiać na przyszłym sezonie. Wszyscy mówią, że to był taki rok na przystosowanie się dla Lewisa. No i zobaczymy wtedy w przyszłym sezonie. Chociaż moim zdaniem to już będzie jakby... Taki scenariusz już będzie porażką dla Ferrari. Widać to, jak są to wzbudzane nadzieje i widać to, że oni chyba chcą serio powalczyć w tym sezonie i chcą dużo kasy wpakować jeszcze w ten sezon, żeby faktycznie dać swoim kibicom trochę radości. Jeszcze ostatni sezon, znaczy ostatni scenariusz w sensie katastrofa. No i tutaj Lewis kompletnie nie dowozi. Bolid jest dobry albo średni, ale Lewis kompletnie nie dowozi. Mnóstwo DNF-ów, przyjeżdża daleko, traci pozycję na starcie, ogólnie jest fatalnie, albo dzieją się jakieś cyrki jeżeli chodzi o strategię Ferrari. Ogólnie jedna wielka katastrofa, ludzie kwestionują wiek Lewisa, on nie wytrzymuje presji i być może nawet kończy karierę po sezonie. Tak jak mówiłem, moim zdaniem wydarzy się ten drugi scenariusz. Jeśli bym miał stawiać, nie będzie ani tak pięknie, ani tak tragicznie, jak to się mówi.
Tak jak mówiłem, dzisiaj odbywają się kolejne testy w Barcelonie, potem czekają chyba na nas jeszcze kolejne testy, potem jest jeszcze Bahrain i potem się zaczyna sezon. O tych ostatnich testach, co są dzisiaj, pewnie na dniach zrobię materiał taki podsumowujący, co się wydarzyło przez ostatni tydzień w Formule 1. A co, dzisiaj Wam dziękuję. Zostawcie swój komentarz, w którym napiszecie, jak wy myślicie, jak się skończy ten sezon dla Luisa, który z tych scenariuszy przewidujecie. Być może macie jakiś własny, zostawcie lajka, zostawcie suba i dzwoneczek, żeby zobaczyć ten przyszły materiał, który pojawi się na dniach. No i co? Za dzisiaj Wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć.